Cześć, z tej strony Patryk, a Ty oglądasz kanał Patryk and Life. Nadszedł czas na G-Shocka GD100, czyli starszego brata G-Shocka GD010, którego już mieliście okazję zobaczyć na moim kanale. W tym filmie odpowiemy sobie na pytania: jak GD100 wypada w porównaniu z GD010? Czy warto się przesiadać z GD100 na następcę? A może GD100 jest lepszym wyborem niż GD010? Zapraszam! Zegarek reprezentuje budżetowe G-Shocki. Należy do serii GD. Nazwę linii GD objaśniałem już poprzednio. Jest to G-Shock Digital, czyli wskazania na zegarku są tylko cyfrowe. Nie mamy wskazówek, mamy tylko wyświetlacz. GD100 miał premierę we wrześniu 2010 roku, czyli już 15 lat temu. Cena w dniu premiery została ustalona na $99, czyli analogicznie jak model GD010. Jak to dobrze, że inflacja nie dotknęła chociaż tych cen. W wersji kolorystycznych GD100 oraz limitowanych edycji wyszło całe multum. Prezentowany model to podstawowy wariant kolorystyczny GD100 1A-ER, czyli czarny bezel z czerwonymi akcentami i pozytywowym wyświetlaczem. Średnica koperty to około 51 mm, lag to lag 56 mm, a jego grubość to około 21 mm. Waga natomiast oscyluje wokół 72 gramów. Dla przypomnienia, GD010 waży około 65 gramów, średnica jego koperty wynosiła około 52 mm, natomiast lag to lag 55 mm. Grubość to 16 mm. GD100 jest zatem troszkę grubszy i cięższy od GD010, natomiast jest węższy. Sercem zegarka jest moduł o numerze 3263. Zasilany jest z baterii CR2025. Producent szacuje jej żywotność na 7 lat. Standardowo dla zegarka G-Shock wodoodporność wynosi tutaj 200 metrów. Zanim przejdziemy do dalszych szczegółów, jeśli interesują Cię G-Shocki lub po prostu lubisz fajne zegarki, zostaw suba i łapkę w górę. Bardzo mi to pomoże w dalszym rozwoju tego kanału. Tak prezentuje się on na nadgarstku. W porównaniu do GD010 wydaje się masywniejszy, cięższy i większy. Przypominam, że różnica w wadze i wymiarach była stosunkowo niewielka. W tym zegarku mamy do czynienia jeszcze z materiałami starego typu. Nie mamy więc tutaj ani wzmocnienia włóknem węglowym, ani komponentów z biożywicy czy biokarbonu. Uświadczymy natomiast jeszcze ten charakterystyczny dla G-Shocków słodki zapach gumy. Warto nadmienić, że GD100 dzieli części z innymi zegarkami. Tak więc możemy włożyć tutaj m.in. bezel z popularnego GA100, a pasek z DW5600. Taka unifikacja była super, bo łatwo można było podpasować coś z innego modelu. Dekiel w tym zegarku jest tłoczony i znajdziemy na nim podstawowe informacje takie jak nazwa modelu, referencja modułu, miejsce złożenia zegarka. W tym wypadku były to Chiny, czyli inaczej niż w przypadku modelu GD010, który jest składany w Tajlandii. Plastikowa ramka zjada część przestrzeni wyświetlacza. Wyświetlana godzina nie jest taka duża jak w przypadku GD010. Moim zdaniem traci on trochę na czytelności przez ten fakt. Osobiście nie lubię przesadzonych G-Shockowych ramek. Standardowo dla tańszych G-Shocków wyświetlacz ochraniany jest przez szkiełko mineralne. Zastosowany typ podświetlenia to iluminator, wykorzystujący dwie diody LED. Jedna znajduje się z prawej, a druga z lewej strony na dole wyświetlacza. Oprócz tych dwóch punktów podświetlenie jest równomierne. Ma ono biały kolor. Podświetlenie włącza się prawym górnym przyciskiem. Osobiście bardziej podoba mi się rozwiązanie z dużym, centralnie umieszczonym przyciskiem jak w GD010. Tak wygląda w porównaniu z GD010. Kolory delikatnie się różnią, natomiast jasność jest taka sama. Kąty widzenia są gorsze niż w przypadku GD010.
Zegarek ma w zasadzie identyczną funkcjonalność jak GD010 i ma nawet tak samo ułożone kolejne tryby. Na pierwszym ekranie widzimy podstawową funkcję wyświetlanie czasu, czyli timekeeping, daty i nazwy dnia. Po kliknięciu lewego górnego przycisku możemy sprawdzić strefę czasową. Możemy tutaj zapisać 4 strefy czasowe do szybkiego wyboru, identycznie jak w GD010. Nad godziną mamy skrót DST, który sygnalizuje włączenie trybu czasu letniego, a pod nią wyraz flash, który sygnalizuje włączoną funkcję flash alarmu. Między górnym polem daty i strefy czasowej, a dolnym polem godziny mamy 5 kółeczek, idąc od lewej. Sygnały, alarmy oraz wyciszenie. Są one bardzo małe i niejako schowane w głąb plastikowej ramki. 2 kolejne kółeczka oznaczają dziesiątki sekund oraz jedności. Te są większe i dużo czytelniejsze. Kolejny ekran pokazuje czas w 31 zaprogramowanych strefach czasowych oraz 48 miastach. Dalej mamy alarmy. Możemy ich ustawić maksymalnie 5. Możemy wybrać tryb jednorazowy lub cykliczny. Tutaj jest różnica. W GD100 mamy opcję włączenia flash alarmu. Oprócz sygnałów dźwiękowych, zegarek miga i robi nam małą dyskotekę. Tryb ten włączamy nie stąd, a z trybu timekeepingu. Kolejno jest timer, czyli odliczanie od zadanej wartości w dół. Tutaj w przypadku włączenia flash alarmu też będzie migotał po upływie czasu. Następnie stopper i znowu wracamy do pierwszego ekranu. W zasadzie wszystko jest identyczne jak w GD010. Na początku tego materiału zadałem pytanie, czy warto przesiadać się z niego na nowy model? Odpowiedź brzmi nie, nie warto. A czy warto kupić go zamiast GD010? Też nie. Zegarki prezentują prawie taką samą funkcjonalność, różnicą jest flash alarm, który posiada GD100, a który nie znalazł się w GD010 oraz 10-letnia bateria w GD010. Jeśli więc posiadasz poczciwego GD100, to noś go i nie myśl o wymianie. Jeśli natomiast dopiero szukasz zegarka i wybierasz między tymi dwoma, to bierz GD010. Ma lepszą czytelność i jest wygodniejszy. Ponadto GD010 możesz kupić nowy w sklepie z gwarancją za około 300 zł. Na GD100 musisz wydać kwotę opiewającą około 400 zł. Chcąc kupić używany model GD100, musisz liczyć się z tym, że większość z nich będzie, kolokwialnie mówiąc, zajechana, a za ładny model będziesz musiał zapłacić około 200 zł. Więc to tylko przysłowiowa stówka różnicy w cenie między starym, używanym GD100 o nieznanym stanie, a nowym GD010 ze sklepu z gwarancją. W tym wypadku nie ma nawet co brać pod uwagę GD100. No chyba, że jesteś miłośnikiem albo fanatykiem G-Shocków. Wtedy musisz koniecznie mieć go w swojej kolekcji. No i tradycyjnie, dzięki, że dotrwałeś do końca. Jeśli Ci się podobało, kliknij suba i daj łapkę. To dla Ciebie jedno kliknięcie, a dla mnie duży krok w rozwoju tego kanału. Dzięki, cześć i do zobaczenia w przyszłości.